Hej, hej, z tej strony Iro i witam was w kolejnym i chyba już ostatnim odcinku z gry The Devision. No, tak jak myślałem, że poprzednio będzie ostatnia, a to jednak nie, ale teraz mam pewność, że ta jest ostatnia. Tylko nie wiem, czy będzie długa, ale to nic, najwyżej. Na razie idziemy Nieznany sygnał. To jest ostatnia misja i prawdopodobnie dowiemy się, jak zwalczyć wirusa. Lub też nie, ale to się okaże. Mogę się pochwalić, że mam inny celownik, czyli też inną broń. Gdzie to tak wygląd. Nie wyloguj, tylko gdzie to jest ekwipunek chyba. O. No, tak, to jest pistolet maszynowy chyba. No, pistolet maszynowy. Przedtem miałem lekki karabin szturmowy chyba. Czy tak to nazywało? I... Dobra, no to idźmy do tej misji. Tu jest, w tej, gdzie jest ta misja, jest echo, które chciałem zdobyć, a nie mogłem się za Chiny dostać. A teraz bez problemu. Coś tu było. Ale się wynieśli. Czyli na górę trzeba iść. Okej. Myślałem, że to będzie misja tak jak inne, a to wystarczy chyba, aby... Właśnie. Tutaj chyba został stworzony ten wirus. The first wave's prodigal son. Normally I'd do this face to face, but I'm not 100% sure which way you'll jump. You act one way when Mrs. Lau is watching, and another way entirely when you're off the leash. That's an interesting contradiction. You see, I think that deep down, you get it. You know, the old rules, laws, governments, those things died on Black Friday. But the feral PMCs, the convicts, the ones smart enough and good enough to take what they need, they'll survive. Me? I'm gonna prosper. Oh, you could too, but you took an oath, right? You got a duty. Those are both ways of saying that your conscience is fucking you. You ask yourself, who has earned a right to tell you what to do? Do you know how many agents died to hold the dark zone, just for the brass to give up and put a wall around it? You don't believe me? You should check the place out for yourself. But the people you're working for, they're irrelevant now. Amherst changed how the game is played, and I have got the vision to win. I got Chernenko, I got a DNA printer, and a very interesting recipe book. I'm gonna write my own rules. You should think about getting in on this thing. I'll be seeing you. Wow. To jakby wiedział, że... Jakby do nas to mówi wszystko. Agent, the information you found in that lab was the crown jewel. I think we can break this thing now. But we've got some more information. A voice from the grave. Listen to what Amherst has to say. To zobaczmy. What you're looking at is the smallpox virus, one of the deadliest pathogens on the planet. For centuries, it did a wonderful job of helping keep the human population in check. But times change, and sometimes Mother Nature needs a hand in improving her creations. Like, say, speeding them up a little bit.
making them contagious when they should be quietly incubating in a host, or making them more lethal. I didn't come up with the approach on my own. My friend Vitaly's one of the pioneers in the field, and the idea has been around for years. Genome as data. You see, once we digitized DNA, we made it infinitely mutable. We could do 1,000 virtual variations in the time it used to take to grow a 1 lab grade generation of pathogens. And we could pick the best, most lethal combinations and make them real. That's how you make a killer virus, you see. Mix in genetic code from other diseases, and you move the sliders all the way up on lethality and virulence. The goal was a 90% mortality rate. I'm not sure my green poison is going to quite hit that, but honestly, that's just details. As long as most of humanity goes, the Earth stands a fighting chance. Technically, technology is what's killing the planet. But that's not really the case. It's the greed that drives the technology. But a funny thing happened on the way to $100 genome maps and 3D printed plastic toys. Someone figured out those technologies could be repurposed, modified for the greater good. Me. Now, my virus is going to do what nature's always done. Decide who lives and who dies. And if nature decides I die, then I die. If nothing else, I'll have a lot of company. Natural selection at its finest, helped along by a little unnatural genetic manipulation. It's all data, really. Life's just a method of processing it. The same way I processed the smallpox genome on my laptop. And who's to say that wasn't the plan all along? If, by some miracle, you survive green poison, then nature's decided you deserve to live. The rest of us shouldn't and won't. Godspeed. I'll see you in hell. Wow. No, pięknie. Koleś skurował się po prostu tym, żeby matka natura po prostu zadecydowała, kto ma żyć, a kto nie. No. Dobra, jeszcze pójdziemy do bazy, może coś tam jeszcze nam powiedzą. A jak nie, no to będzie bardzo krótki filmik. Bo chyba raczej napisów końcowych nie będzie, po prostu będzie koniec historii. No i cóż, i będzie koniec. Czyli taki po prostu to był eksperyment, widzę, z tego co koleś mówił. Coś mi się zacina. No nic, to chyba będzie koniec. Fabularnie. Bo tak to wszystkie to są misje, co zostały. I je można powtarzać jakby na trudniejszym poziomie. No cóż, no może opowiem trochę moje wrażenia. No gra była super. Jest nadal super. Można grać jeszcze. To jest gra sieciowa, więc pewnie będę ją ogrywał jeszcze. No ale cóż, no grafika i wszystko no tu robi wrażenie. I ten klimat tutaj cały. Wszystko to było uzasadnione. Ten obóz i w ogóle i te bunty i te gangi. Każdy chciał mieć władzę. No ja jestem pod wrażeniem. Fabuła też jest no, może nie jakaś
wybitna, ale wiąże ten klimat cały tutaj. Daje nam do myślenia trochę i też wiąże całość w jedno, że to ma sens, że to się łączy w jedną całość. No nic, no kurde, no co jeszcze mogę powiedzieć? No, ja jestem bardzo zadowolony z kupna tej gry. No, co jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno będę grał dalej, tak jak mówiłem. Będę sobie pogrywał na terenie strefy broku. Co jeszcze? Tu co jest? A, takie coś. Będę sobie ogrywał w strefie mroku i też będę patrzał jakieś dodatki, bo mają wychodzić, to może wtedy jakieś dodatkowe filmiki się pojawią. A tu chyba jeszcze nie byliśmy. Już na święta szykują. Coraz więcej ludzi. O, kino nawet mają. No i co jeszcze? No, bardzo pozytywna gra. Bardzo pozytywnie ją odbieram. No, fakt, no. Gra jest głównie stworzona dla znajomych, dla gry zespołowej, no ale samemu też można. Chociaż jak chce się misję wykonywać na trudniejszym poziomie, no to jednak trzeba z kimś, bo nie da się rady, nie? Super ta gra, naprawdę. Graficznie i w ogóle i mechanika w ogóle mega intuicyjna i w ogóle mechanika osłon to jest bardzo intuicyjna, bardzo przyjemna i naprawdę postarali się z Ubisoftu. Oby tak dalej. No naprawdę ta gra jest mega i w ogóle przez cały czas co grałem nawet nie poczułem kiedy ten poziom się tak szybko wbił, bo się tak przyjemnie grało. No i ogólnie te wszystkie mechaniki, te misje też miały wpływ na to. Również sztuczna inteligencja może nie była jakoś porywcza, chociaż czasem no było ciężko, nie powiem, że nie. Czasem potrafiła utrudnić grę, ale jakoś dawałem radę. Więc to będzie na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, oceniajcie, subskrybujcie. Żegnam się z wami. Na razie. Hej!